zaczynamy naszą wakacyjną przygodę. Tym razem zdobywamy szczyt Scafell Pike w Cumbrii. Jest to najwyższy szczyt w Anglii, więc zostańcie z nami, a zobaczycie, jak nasza przygoda się potoczyła. Tutaj jedziemy wzdłuż jeziora Westwater. Jest to cudowne miejsce, jak sami widzicie. Można zrobić sobie piknik, można popływać na padach, więc miejcie to na uwadze, jeżeli chcecie spędzić troszeczkę więcej czasu. W trakcie oglądania całego filmu załączyłam również moje oryginalne nagrania, w których niestety słychać, jak mówię, i słychać silny wiatr, za co bardzo mocno przepraszam, ale chciałam, żebyście dokładnie wiedzieli, co w tym momencie chciałam przekazać. W opisie filmu zostawię również informację dotyczącą parkingów. Są tam dwa parkingi. Pierwszy należy do National Trust, ale jest on bardzo mały i nie mogliśmy tam znaleźć miejsca. Drugi, który teraz właśnie widzicie, jest to parking bezpłatny. Wystarczy zatrzymać się albo po prawej stronie, albo w miejscach do tego przeznaczonych. Nie wolno stawać na drodze, gdyż pani z Councilu widziałam, jak po prostu daje mandaty tym, którzy zaparkowali na drodze i tą drogę po prostu blokują. Miejsce jest o tyle ciekawe, że możemy od razu wyruszyć w góry i tak jak widzicie, drogowskazem kierujemy się na wprost. Pięknie. Ludzie wchodzą tam na górę, ale generalnie nasza mapa pokazuje troszkę inaczej, żeby iść do przodu, więc wierzmy w to, że będzie troszkę łatwiej. No dobra, trzeba teraz przez strumień. Oczywiście pewnie go nie ma przez cały czas. Wczoraj było dużo opady deszczu, dlatego tej wody jest więcej. Generalnie trzeba się kierować tam do góry. Więc będziemy próbować. Tak jak widzicie, nasz czworonożny przyjaciel towarzyszył nam również podczas tej wyprawy i ja sobie nie wyobrażam, żeby ona z nami nie podróżowała. Jedna moja tylko taka rada. Oczywiście jak idziecie z pieskiem, trzymajcie na smyczy. Dużo osób puszcza psy, ale nie jest to dobry pomysł, ponieważ osoby się mijają, jest w pewnych miejscach dosyć tłoczno, są zwierzęta jak owce i no naprawdę nie jest to fajny widok, kiedy ten pies gania za nimi i stanowi zagrożenie. Szczyt zasunięty. Mam nadzieję, że się uda dojść. Coś będziemy widzieć. To jest druga droga, która oryginalnie nam pokazywała mapa, ale ona wygląda na bardziej stromą, taką niefajną siedźmi. Idziemy z tą drogą. Taki odcinek nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza, że raz jest słońce, teraz wieje. Szczyt jest raz za mgłą, raz nie. Mam nadzieję, że patrzcie, jakie tam piękne niebo. No zobaczmy, idziemy dalej. To są właśnie uroki gór. Z pięknego, błękitnego nieba nagle pojawiła się mgła, pojawił się bardzo silny wiatr, nie można było oddychać momentami, więc jest to taka niebezpieczna sytuacja, zwłaszcza jeżeli chodzimy z dzieciakami. Tutaj dosłownie może minutę, może dwie później pojawia się bardzo dużo mgły. Ta mgła zaczęła nas otaczać. Czuliśmy się po prostu pochłonięci przez nią i mam wrażenie, że dzieciaki były troszeczkę przerażone, bo było to pierwsze takie doświadczenie, gdzie naprawdę straciliśmy całkowicie widoczność i tak jak widzicie, ciężko się poruszać w takich warunkach.
A jednak musiałam nagrać ujętki. No zobaczcie, jesteśmy coraz bliżej. Ale jeszcze. No i właśnie tutaj pojawił się problem, bo z tej normalnej ścieżki, takiej zrobionej z kamienia, już ręką oczywiście ludzką, nagle wszystko zmienia się w taki totalny chaos. Podłoże jest strasznie niestabilne, jest bardzo śliskie. Tutaj w ogóle jest taki odcinek, tak jak widzicie, te skały są po prostu pod takim kątem, że trzeba się delikatnie na nie wspiąć. I one są też bardzo śliskie, więc to też jest taka mała uwaga, żebyście pamiętali o dobrych butach. Niestety widziałam ludzi w kroksach. Tutaj wstawię ten filmik, ponieważ to był moment, gdzie byliśmy już dosyć wysoko, naprawdę, około, myślę, 15 minut na sam szczyt i nagle pojawiło się słońce, nagle można było wszystko tak pięknie zobaczyć. Niestety nagrałam to w takim formacie. Ostatnia prosta, troszkę nam się tutaj pokazało szczytu, więc super. Może chmury rozejdą się chociaż na chwilkę. Takie mam życzenie, żeby po prostu można było cokolwiek zobaczyć. Ale jak widzicie, nic nie widać. Słuchajcie, udało się. Byliśmy tak szczęśliwi, bo naprawdę pogoda zaczęła wariować. Mgła, silny wiatr. Bałam się, że za chwilę po prostu lunie i będziemy stamtąd uciekać. Ale wrażenia niesamowite. Widoków zero. Udało się, słuchajcie. Końcówka to dokładnie są takie skały, ale dużo dzieciaków wchodzi, więc aż tak hardkorowo nie jest. Chociaż na pewno męcząco. Tam jest, odsłoniła się teraz ścieżka i widać jak się wchodzi. Więc super. Tutaj po chwili odpoczynku schodzimy już w dół. Tak jak widzicie, mgła nie odpuściła. Ścieżka, którą idziemy, jest dalej taka bardzo niestabilna. Te kamienie się pod nogami ślizgają, więc uważajcie, bądźcie ostrożni. Tutaj podejmujemy decyzję, że idziemy zupełnie inną drogą, kierujemy się na prawo, nie schodzimy wzdłuż strumienia. Chcieliśmy po prostu zobaczyć jeszcze coś innego, jakąś ciekawszą, alternatywną drogę, którą pokazywała nam mapa i rzeczywiście okazała się bardzo fajna, bardzo taka przyjazna do schodzenia w dół, ale pogoda tutaj zaczęła wariować, zrobiło się zimno i tak jak widzicie, musieliśmy wyciągnąć z plecaków nasze kurtki, dresy. Tutaj nawet pokazuję na tym filmiku, gdzie szła ta droga na sam szczyt, a my poszliśmy po prostu w prawo. Owce czekają, patrzcie jak pięknie. Tak, to jest droga, którą na początku chłopcy chcieli wejść, ale zdecydowaliśmy się iść, tak jak mówiłam, wzdłuż tego strumienia i zdecydowanie wzdłuż strumienia jest o wiele lepiej, bo tu jednak ciężko by było bardzo się wspinać, a tam jakoś jest tak w miarę okej. Tu fajnie jest zejść. Fajnie jest zejść, bo schodzi się właśnie tamtędy. Na razie nie jest źle. Też ten początek jest taki trudny, bo trzeba wejść pod górkę. I to jest takie przerażające, że kolejna sprawa jest super.
Tutaj udało mi się fajnie pokazać na tym ujęciu, jak idzie ta ścieżka wzdłuż strumienia i naprawdę rekomenduję Wam iść tą ścieżką. Nie wspinajcie się, nawet jeżeli mapy Wam pokażą, żeby iść właśnie tą górką, którą my schodzimy, bo jest strasznie trudno wchodzić pod tą górkę. Tam nie ma żadnej ścieżki, to jest po prostu taka ubita, udeptana droga, która jest no niefajna, zwłaszcza jeżeli idziecie z dzieciakami. Jeżeli idziecie sami, oczywiście to jest prawo wyboru, natomiast z dziećmi ewidentnie droga wzdłuż strumienia jest fajniejsza, można usiąść, odpocząć, coś zjeść i iść dalej. Wróciliśmy do punktu, w którym zaczynaliśmy, można powiedzieć ścieżką tą piękną wzdłuż tego strumienia, absolutnie nie tędy, to jest fatalna droga, żeby iść na szczyt, który znajduje się tam. Zdecydowanie można tu schodzić, ale nie można, zwłaszcza z dziećmi. Jeśli planujesz wspinaczkę, to pamiętaj, żeby zawsze sprawdzić warunki pogodowe, mieć ze sobą coś ciepłego do ubrania, no i ogólnie powodzenia w zdobywaniu szczytu Scafell Pike. Udało się, jesteśmy bardzo szczęśliwi, więc teraz w nagrodę szukamy czegoś dobrego do jedzenia i właśnie to miejsce Wam polecam. Jednak postanowiliśmy podjechać i zobaczyć, co tu jest fajnego. To nasz szczyt dzisiejszy, pięknie. A wracaliśmy tędy, właśnie. Tędy wracaliśmy. Idziemy zobaczyć, co tam dobrego. Polecamy Wam to miejsce, bo naprawdę wybór dań jest dosyć duży. Są opcje bezglutenowe, więc to była olbrzymia radość dla mnie. Tak jak widzicie, dzieciaki mogły zamówić różne pyszności. Porcje były dosyć duże, więc spokojnie każdy mógł się najeść. A na sam koniec jeszcze oczywiście było małe co nieco, słodkie oczywiście. I troszkę się zasiedzieliśmy, bo tak naprawdę wyjechaliśmy z powrotem po godzinie 19, tak jak widzicie już po zmierzchu, ale naprawdę miejsce jest cudowne. Można spędzić fantastycznie czas, albo wchodząc właśnie i zdobywając Scafell Pike, albo po prostu spacerując wzdłuż tego pięknego jeziora, czy zdobywając jakieś inne niższe szczyty. Gorąco Wam polecam. My na pewno chcemy jeszcze w te wakacje zdobyć może jeden, może dwa szczyty. Do zobaczenia. I tutaj macie dokładny opis naszej trasy. My korzystaliśmy z map OS Maps. Link do tych map zostawię Wam pod filmikiem. Możecie skorzystać z naszej trasy, możecie ją później ocenić. Będzie nam bardzo miło. Jak również możecie skorzystać z bezpłatnej wersji.